Coś wydaje się niemożliwe, przychodzi Chińczyk i to robi. Fosibot F800, 800 W mocy kontra czajnik bezprzewodowy o mocy 1800 W. Zrobiłem zdjęcie tego, żeby było lepiej widać. Co się stanie? Włączymy, załączymy i zagotowała się woda. Fosibot F800, mały magazyn energii, mały, lekki, 6,5 kg, ale co najważniejsze, daje nam 800 W mocy i ma pojemność 500 Wh energii elektrycznej. Działa też jako UPS, czyli możemy bezpośrednio podpiąć go do sieci energetycznej, której z tej strony, a z tej strony mieć zasilanie z tej sieci i w przypadku wyłączenia energii mamy od razu energię z niego. Bardzo przydatny, jeżeli macie drukarki 3D na przykład, bo wtedy każda krótka przerwa w dostawie energii psuje Wam cały wydruk, a to samo komputery, laptopy, inne rzeczy. Dużo innych rzeczy, bo na przykład jeżeli mieszkamy w domu na wsi, to warto mieć zawsze takie zabezpieczenie energetyczne, które da nam pewność, że w razie awarii prądu, zerwania linii przez drzewa, przez śnieg, przez wichurę, przez wypadek samochodowy nie spędzicie nocy po ciemku. Będziecie mieli zawsze tą energię, która Wam będzie potrzebna do naładowania telefonu komórkowego, bo to mamy wyjścia USB, mamy światło, żarówkę dość jasną, mamy wyjścia 10-amperowe, zapalniczkowe, jedno i takie drugiego typu, 12V, no i oczywiście wyjście 230 V tutaj o tej mocy 800 W. Także mamy taki podręczny magazyn energii, powerbank, tani, wygodny, łatwy w przenoszeniu. Także takie rzeczy naprawdę warto mieć, jak apteczkę, podstawowe leki. Tak warto wydać w tym momencie naprawdę nieduże pieniądze na Fosibot F800. Zobaczcie sami, ja cały czas korzystam z tego magazynu energii. On był pierwszy testowany u mnie na kanale, mocy 500 W, pojemności też 500 Wh, z tym, że tutaj mamy już baterię LiFePO4 o żywotności 3-4 tysiące cykli, co przekłada się u nas mniej więcej na żywotność 10, może 15-letnią, w zależności jak będziecie go bardzo ładować i rozładowywać. Jeżeli potrzebujecie UPS-a, to myślę, że warto jest kupić tego typu urządzenie i korzystać z niego jak z UPS-a, a w razie sytuacji awaryjnych móc zawsze z nim gdzieś tam wyjechać, czy na ryby, czy gdzieś na wieś, czy do jakiejś pracy zewnętrznej, gdzie przyda nam się taka energia. Nawet w autobusie jadąc na dłuższą wycieczkę możecie taki magazyn sobie dać pod siedzenie i pracować na laptopie. Ja w tym momencie sprawdzę, czy faktycznie jestem w stanie z niego wyciągnąć tą ilość energii. Podłączamy zasilanie. Uruchomiłem system. Tutaj mamy, zobaczcie, aktualną moc. No już idzie ładowanie 229 W. W tym momencie pobieram z tego urządzenia 300-400. Tego Fosibota, który teraz jest odbiorcą energii, nastawiłem na 400 W, żeby z taką mocą pobierał energię. Widzimy, że pobiera 440. Mamy 230 V. Zaczęła się pobór energii od 30 sekund, 2,4 ampera. Największe, najmniejsze waty. I jeszcze mamy 0,004 kWh. Wyładowałem cały ten magazyn energii 0,00000. Idziemy tutaj 29 minut 21 sekund i 0,440 kWh.
Koniec ładowania 100% i od razu patrzymy 0,579 kWh. Tyle energii weszło. Żarówka podpięta. Uruchamiam zasilanie prądu przemiennego AC. Jest uruchomione. 0 W płynie. 0 kWh. I mogę uruchomić żaróweczkę. Zniżymy, żeby nie świeciła. Żarówka jest mocy pewnie 60 W. Tutaj wyświetlam 63 W, a tu nam wyświetla 62 W. Czyli około 10 godzin świecenia, żeby do zera. Żarówka już się nie świeci, urządzenie nie działa. 0 energii. Włączyło się, ale widzicie, miga. I co nam pokazuje? 0,365 kWh wyszło z niego przez 5 godzin 56 minut. Tylko 0,356 kWh. Zostało nam już tylko 1 minuta pracy tego urządzenia. 1% energii, 159 W jest pobieranych przez te dwie żarówki. Jedna jest chyba 100W, druga jest 60W. Zwykłe żarówki. Pobieram energię 2 godziny 39 i od początku wziąłem 0,430 kWh. Widzieliście, właśnie się zakończyła energia z Fossibot F800. Kolejny test. Zobaczymy, ile maksymalnie energii uda się mi pobrać z jego gniazdka. Urządzenie pracuje teraz w trybie UPS, czyli przez niego przechodzi energia, żeby zasilać te dwie żarówki. Wyłączymy napięcie. Przeszedł nam w tryb pracy automatycznej podtrzymania. Mamy prądu na dosłownie 2 minuty i za 2 minuty nastąpi wyłączenie się obu żarówek z powodu braku energii w tym urządzeniu. I pytanie, co się stanie, jeżeli ponownie, już po wyłączeniu się urządzenia, po wyłączeniu się zasilania z braku energii, ponownie wróci zasilanie z sieci. Czy urządzenie się włączy, uruchomi, czy też niestety nie. Uruchomiłem też te gniazdka. Zobaczymy, czy wszystkie one zanikną, czy ponownie się wrócą, czy nie. Koniec energii. I w tym momencie zasilanie wraca. Pojawił się znaczek zasilania z gniazdka. Na razie nic się nie włączyło, ale na razie mogło jeszcze być trochę za mało energii, do jakiegoś minimum nie doszło. Poczekamy chwilę. Podobnie jak klasyczny UPS, nie załączył się po całkowitym wyłączeniu. Widać, no tak powinno być. Teraz dość ciekawe testy. Maksymalne przeciążenie. Mamy tutaj grzałkę olejową. Mamy urządzenie pomiarowe i zobaczymy, czy da radę zasilić. Muszę włączyć zasilanie. Dobra. Jest zasilanie, jest moc. ...849 W, 851 W, 75% akumulatora jest naładowane w tym momencie. Zobaczcie, cały czas ta grzałka pobiera energię. 850 W, czyli więcej niż on w teorii daje. Wentylator się włączył. Taki jest szum, czyli nie jest dość duży, ale no przeciążyłem trochę to urządzenie. 56 sekund już to działa w tym momencie.
No zobaczymy, jak długo da radę. Przygotowałem sobie żarówki też, że gdyby to przeciążenie nie spowodowało wyłączenia się tego magazynu 50 W więcej niż tak naprawdę pisze w instrukcji, to wtedy przeciążę tym LEDem, a ewentualnie tym 60W żarówką. Na razie zostawiam to, niech próbuje to zadziałać. No mija właśnie 5 minut. Pobór jest 851 W. Wentylator chodzi tak jak chodził. No zobaczymy, zwiększymy zasilanie o tego LEDa. Łoku. Mocno po oczach zaświeciło mi. 851 W. No, ciekawa sytuacja, że w ogóle nie wzrosło pobór energii. No tutaj nie byłem w stanie podłączyć, ale patrzcie, jak on jasno świeci. No dobra, widocznie bierze niedużo energii. Wyłączę go, a włączę tą konkretną żarówkę 60W. O, i teraz. A sprawdźmy napięcie, jakie jest. Pobór nam spadł. 201 V, widzicie? Dlatego ta żarówka tak słabo świeci. I nadal mamy 851 W. Także urządzenie poradziło sobie w tym przypadku, obniżając nam napięcie. Jak wyłączę żarówkę, napięcie nam wzrosło do 208 V, a zapalę żarówkę, niech spadnie, 201, ale wyłączę grzałkę, wyłączyłem, napięcie wzrasta nam do 230 V. Włączę grzałkę. W przypadku kaloryfera to nie jest problem, obniżone napięcie, ale gdybyście używali jakiegoś komputera, urządzenia, komputer, nie wiem, telewizor, coś, co potrzebuje energii i napięcia dobrego, to takie obniżenie napięcia byłoby dość niebezpieczne. To zobaczcie, 3,934 A płynie. Zwiększmy mu napięcie. Czyli wyłączyłem żarówkę 60W, do 4 A prąd tym gniazdkiem popłynął. Tak to się dzieli. No ale jakby nie patrzeć, 852 W to urządzenie jest w stanie nam dać przez dłuższy okres czasu, zasilając nawet taki grzejnik elektryczny. To nie do tego służy, tak naprawdę do tego mamy dużo większe urządzenia, ale mogliśmy się wtedy przekonać, że jest w stanie brać dużo większą moc. Oczywiście, jeżeli teraz włączę mu drugą grzałkę o mocy 1500 W, ja wam tu przełączę. Jeszcze raz. To nie ma szans, żeby to wytrzymało. Włączyłem grzałkę drugą, 1500 W. Tutaj pokażę wam nawet, co się stanie. Powoli wzrasta obciążenie i to musi się zatrzymać. Aż tak obniżyło napięcie? 170 V, no widzicie, do 170 V obniżyło napięcie nam i 4,8 A. No a to już jest przesada, nie będę ryzykował uszkodzeniem urządzenia, bo ono nie jest przeznaczone do przeciążenia takimi mocami, ale jak widać jest to możliwe w tym przypadku i daje sobie to radę. Test, którego nie lubię robić, dlatego robi to Paweł. Badanie wejść USB i zasilam to urządzenie z tego źródła, bo potrzebuję mieć źródło zasilające i źródło testowe. Zaczęliśmy od USB-C 100W. Tak, watowego, dobrze mówię. I zobaczcie, na górze ma ten, tak? Ile ma? 105. 105 W wyszedł z test. No i widzicie, że wszystko prawie na zielono, czyli tak naprawdę ma tych wszystkich bardzo dużo protokołów
Spróbujmy teraz przetestować kolejne. 20 W, 20, 100 W i USB typu A, tak się nazywa? Tak. 3.0, jednakowy w teorii. I po teście, nie, trwa test tutaj jeszcze. A to muszę światło zgasić. Skończyło się, tak? Ile wat wyszło? 22 waty. Wy widzicie, ja nie widzę, więc jest to 22 waty, czyli zgodnie i też na zielono protokoły są. Jest to QC2, QC3 dostępne. Czyli są szybkie ładowanie też działa z tego tak. I takie normalne szybkie ładowanie. Fossibot jakby słynie z tego, że naprawdę ma bardzo dobre te USB. W wcześniejszych modelach, które testowałem, wychodziły parametry bardzo, bardzo dobre, w przeciwieństwie do innych firm konkurencyjnych. Ale no, warto zawsze sprawdzić, jak to, co się dzieje, jak to wygląda. Zobacz, Pablo, proszę. Tutaj. QC2, QC3 są obydwa. Czyli też wszystko jak powinno być. Ostatni test, UPS. Komputer jest podłączony, ten komputer, duży komputer, podłączony jest, patrzcie, 589 W, bierze w tym momencie mój komputer w czasie tej gry, nawet bierze 600 W. Działa i co się stanie, jak zabraknie nam prądu? No. Komputer się wyłączył. Mamy tryb UPS i powtórzymy czynność. Tym razem, jeżeli obciążenie nie było wysokie, nic się nie stało, ale przy 600 W nie dał rady. Zasilanie z sieci energetycznej w trybie UPS, obciążony żarówką 60W, dokładnie 62W. Taki mamy sinus, ale sinus z sieci energetycznej. Wyciągam wtyczkę i zobaczymy, co się stanie. Zobaczcie, nawet nie drgnęło. 232 V, napięcie 50 Hz. Mamy teraz input 0, output 64. A zabierzmy mu obciążenie. Trochę herce nam spadły, ale nie dużo. I włączę zasilanie. 232 V. ,238 V, czyli widzicie, że napięcie wzrosło, ale ten przetwornik, pełny sinus, jak widać, jest bardzo, bardzo ładny. Tutaj nie ma dyskusji. Jeszcze mogę na chwilkę włączyć ten duże obciążenie. Tak to wyłączę. I na krótko włączymy ten grzejnik. Pamiętacie, że on dużo złego robił poprzez swoją dużą moc. Teraz mam zasilanie z sieci. 1121 W idzie nam, ale wyłączymy. 208 V. Sinusoida nadal ładna, no i moc spadła do 851 W, ponieważ nie jest w stanie dać takiego prądu, żeby ten grzejnik był w całości obsłużony. Dlatego też napięcie spadło do 208. Jak zasilanie włączę, to zobaczcie, jak moc wzrasta gwałtownie. 1300 W bierze to urządzenie, 1100 W wychodzi, 50 Hz. Dużo, nie? Ale nie chcę go popsuć, bo chciałbym to urządzenie mieć u siebie. Naprawdę jest bardzo wygodne, poręczne i będę go używał. Pewnie zamiast tego, ale to jakby nie ma znaczenia, ale te akumulatory tutaj, ich żywotność jest tak duża, bo to jest LiFePO4, więc raczej zostawię sobie.
Jest lekkie, jest ale tak samo lekkie jak i to wcześniejsze moje urządzenie, które bardzo często z niego korzystam, bo jednak tak się wydaje, ale jak się ma takie źródło prądu, to okazuje się, że często przydaje się mieć pod ręką gdzieś na zewnątrz źródło energii do elektronarzędzi, żywopłot przyciąć, tuje przyciąć, cokolwiek zrobić, to się przydaje i nie zawsze potrzebujemy dużej mocy, dlatego też tutaj to 800W całkowicie wystarczy i ta ilość tej energii 400 Wh, prawda, bo tyle nam wyszło z testów. Serdecznie dziękuję, jeżeli podobają się Wam testy, które robię tych urządzeń i dzięki temu możecie po prostu dokonać sami lepszych dla siebie wyborów, to dajcie mi proszę kciuk do góry i piszcie w komentarzach, co jeszcze dla Was powinienem testować z tych urządzeń, ponieważ mam możliwość dostawania tego typu urządzeń do testów, a staram się robić takie wiarygodne dla Was testy, żebyście zobaczyli to, co chcecie zobaczyć tak naprawdę, czyli zobaczyć, czy dane urządzenie działa, czy ma tą pojemność i jak zachowuje się w ekstremalnych warunkach, ponieważ wiem, że jeżeli ja go uszkodzę, to przynajmniej Wy zaoszczędzicie dużo pieniędzy. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.